Dzień dobry, günaydın, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Agata z Polka w Turcji. Dzisiaj zabiorę Was na tureckie śniadanie i udowodnię Wam, że jest najlepsze na świecie. A na pewno takie jest moje zdanie. To, co jest wyjątkowe w tureckim śniadaniu, moim zdaniem, to jest to, że ono jest w formie tak zwanej, nazywa się serpme, czyli rozłożone. Jest rozłożone na stole na milion małych talerzyków. I każdy po prostu sobie wybiera z tych talerzyków co chce. Tak generalnie jedzą śniadania tureckie rodziny w swoich domach, też rozkładają po prostu wszystko albo na stole, albo na takiej tacy, którą się kładzie na dywanie, jeżeli się je na dywanie, bo tak można, jak jest na przykład więcej osób. Jest to bardziej praktyczniejsze rozwiązanie niż takie porcjowanie, no bo jakby nie trzeba nikomu wyliczać czegokolwiek, wystarczy po prostu porozkładać miseczki ze wszystkimi dobrami, jakie mamy w domu i wiemy, że na pewno się ludzie najedzą. Przy okazji powiem Wam, że pogoda jest teraz pod koniec lutego taka, że oczywiście jak zwykle nie wiem, co mam na siebie założyć. I tutaj pojawia się też wyjaśnienie, dlaczego trudno mi odpowiadać na Wasze pytania, jak ktoś z Was wybiera się do Turcji w rejon Riviery w tym okresie i pyta się, co zabrać do ubrania. Ja sama nie wiem, naprawdę. Wydawało mi się rano, że jest zimno i wzięłam zimową kurtkę, znaczy zimową, no taką, którą tutaj noszę, taką grubszą. No i od razu ją zdjęłam po wyjściu z domu, już nie mogłam się cofnąć, żeby zmienić na coś lżejszego. Teraz chodzę w takim długim rękawie. Mam długie spodnie, sportowe buty, ale może się też zdarzyć, że na przykład za chwilę będę żałować, że tak się ubrałam, bo przydałby mi się t-shirt. A nie mam pod spodem t-shirtu. Natomiast może też tak być, że, bo jest dzisiaj takie trochę zachmurzenie, że na przykład będzie padało i wtedy wrócę do mojej kurtki. Także naprawdę ciężko powiedzieć, to jest taka pora jak u nas wiosna, taka wymieszana. Może być to, może być to, ale jak jest ładnie, to jest naprawdę na koszulkę z krótkim rękawem i na siedzenie na plaży, a jak jest brzydko, to jest na kurtkę przeciwdeszczową, dżinsy i kryte buty, więc trudno. Przyszłam odebrać moich youtuberów, bo zabieram ich na śniadanie. Znaczy moich youtuberów, moich gości youtuberów. Dzień dobry, cześć. Tak się zastanawiam, gdzie słodziak będzie z nami. Jest. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Tepsiyi göstereyim bari. Evet. 5 yıldan sonra kalıyor. Oni tutaj mają takie naturalne produkty, nie? Tak dżemy, jakieś takie rzeczy robią swoje, wszystko robią swoje, bo czasami jak się jedzie na śniadanie do jakiejś restauracji, to są marketowe jakieś produkty, nie? Şu köy peyniri diyorlar buna. Tamam, to jest wiejski serek. Şunlar genellikle biliyor musun yoksa? Bunları, evet, tahin pekmez herhalde. Onu biliyorsun. Şu, O şey o patlıcanlı yoğurt. Sarımsağı çok az ama. jogurt z bakłażanem, to. Bu. Bir de bunun şöyle Van usulü var. Şimdi ona bakacağım içeride. Tamam. Şu Van peynirinin eskisi. To jest Van peyniri stary Van'dan şu da yenisi. ser z Van, a to jest nowy. W sensie Bundan şöyle bir bakın anlarsınız. będzie różnica w smaku, nie? Taki Bir ona bak, bir ona bak. Tamam. Orada bal Kamera tam bakmasın jest. sen bak. Biz bakmamız lazım, tamam, bakacağız. Teşekkürler. No, tu jest miodzik, tu jest dżem z orzechów włoskich. Van usulü. Wyglądały śliwki z daleka. No, tutaj jest chyba dżem z moreli, to jest. Masełko. Süzme bal da tıklıyorsunuz. Tamam. Kavrulmuş buğday bunlar. To jest, ama bunlar ne? Tam içinde ne? Buğday ve tereyağı var sadece. A, tu jest pszenica i masło i to się je z miodem. Miesza się z miodem i się je. Tutaj są serki, tutaj jest oczywiście pide. W ogóle zrobić trochę miejsca, bo ja się tu wtryniłam, ale wtryniam się z moim... To jest gözleme. Tamam. Bu da maluta, bu da yumurta, tereyağı, unla yapılıyor Van usulü. Bunu da sıcak sıcak servis yapacağız. Tamam. Tabaklar. Jajko, masło, mąka i to jest też z Vanu przysmak i to na ciepło się je. A to jest gözleme, też na ciepło mamy jeść. W sensie teraz już mamy jeść. Nie czekać. No to się cieszę. No w życiu byśmy tutaj nie trafili, tak, bo miejsce jest trochę skitrane. Tak, tak, bo to jest takie właśnie mniej turystów tu przychodzi, a więcej
Więcej miejsc. Biber, To jest ten yeşil cacık, biber. nie? Z jogurtem. Bunlar taze taze şey yapılıyor sen söyle. Sucuklu yumurtaya su olmadan. Evet, evet, evet. Ciebie nie ma. Nasz gospodarz, tam, właściciel mieszkania, no on jest... Od czego zacząć? Jest na razie tylko ciepły, bo musi Tak, być dokładnie, zimny. tak jak powiedziałam. O ja. I to są też, że się macza chlebek w nich. Yanınızda biraz farkında mısın? Heh. Adana bir de Plus minus może widać różnicę przed i po. Uporaliśmy się z tym stołem. Dwie osoby jakby z nami były. No właśnie, to siadanie na 3 osoby to jest, nie? Tylko żeby nie podszedł, bo ten... No, tak. To było straszne. Już się wycofuje. Nie bój się, Ardusiu, nie. Widać nasze twarze, jak się odbijają. Nie! Dzięki, papa! Bardzo wam polecam kanał Marcina i jego rodziny. Są bardzo sympatycznymi ludźmi i fajnie też oglądać ich przygody zupełnie w innej części Turcji, czyli w Izmirze. Zaniosłam właśnie rower do naprawy i pomyślałam sobie, że ciekawą rzecz mogę wam powiedzieć. Zostawiłam rower elektryczny, mimo że zepsuty i niedziałający, to jednak warty jest parę tam groszy. I już mnie to w ogóle nie dziwi, dopiero w momencie jak wyszłam stamtąd, to sobie pomyślałam, że to jest warto, żeby wam powiedzieć, że na przykład jak coś zostawiasz w naprawie, to tutaj raczej ludzie nie wydają ci jakiegoś druczku, albo papieru, albo niczego, po prostu na przykład biorą od ciebie numer telefonu na zasadzie, że jak będzie gotowy, to do mnie napiszą, albo najlepiej na WhatsAppie napiszą, bo to jest najpopularniejszy sposób komunikacji. I tyle. Żadnego potwierdzenia, żadnego podpisu, żadnego druczku. Nic. I kurczę, jakoś nigdy, jak dotąd mi się nic nie stało. O kurczę. O kurczę, jakie korasy dzisiaj. Piątek po południu. Wow, w takim małym mieście takie korki to jest naprawdę coś. O nie, to nie było wyreżyserowane. Całą sobotę pogoda była kiepska, więc przesiedziałam w domu, bo jeszcze nie czujemy się dobrze po niedawnych przeziębieniach, oboje z dzieckiem, ale dzisiaj jest niedziela i jest przepięknie, 18 stopni, więc trzęsie mi się ręka, więc pora na niedzielne, takie typowe rodzinne popołudnie. To jest w pewnym sensie problem, że jak jest niedziela, to jest wszędzie tyle ludzi, że po prostu w szpilki się nie da wcisnąć. Wszędzie są kolejki, w knajpach, na parking, po prostu wszędzie. Arda! Nos mi çocuk. Bak. Moje dziecko dołączyło do ekipy grającej w piłkę. Ale oni niewzruszeni tak traktują go jak normalnego zawodnika. Super. Za to właśnie lubię Turcję. Ale Arda, grałeś w piłkę!
się kot schował? I tak to wygląda. Nie można narzekać, ale pod wieczór robi już się trochę chłodno, trochę wietrznie. Także chyba uciekamy w jakieś miejsce z mniejszą ilością wiatru. A dzisiaj jest już poniedziałek. To taki mini vlog, nie wiadomo zupełnie dlaczego, tak się urodził nam, ale już jest za to 2 marca. O kurczę, właśnie sobie przypomniałam, że muszę PIT złożyć. To może już się z wami pożegnam, co? Jakby kiedyś kogoś interesowały waluty, to zawsze w tych kantorach wymieniajcie kasę. W tej chwili euro 6,6, dolar 6,0, lira, funt 7,6. Tak to w skrócie wygląda. Takie miejsca są najlepsze, takie co mają napisane Change Office wielkimi literami i kursy są na zewnątrz, a nie w środku gdzieś tam schowane, tylko oficjalnie są wystawione na zewnątrz. W takich miejscach najlepiej zmieniać kasę. A tam jest słynny napis I love Alania. Dzisiaj już jest naprawdę fajna pogoda, jest bardzo, bardzo przyjemnie, tak jak wczoraj, czyli też w ciągu dnia jest słonecznie, niebo bez jednej chmurki, już tak bardziej na t-shirt już widziałam turystów, że tak powiem, w krótkich gadkach. Ja jeszcze jestem z płaszczem w drugim rękawie, ale już się coraz bardziej, że tak powiem, rozbieramy. Natomiast wieczory są dosyć już chłodne, więc wieczorem się na pewno przyda coś ciepłego, a z kolei jak się jest w cieniu, tak jak ja jestem teraz, to też tak dosyć konkretnie powiewa wiatr. Jest bardzo duża różnica temperatur pomiędzy słońcem a cieniem. Nie wiem jaka, ale duża, uwierzcie mi. Więc jednak ja osobiście, czy no, turyści na pewno mają inne zdanie na ten temat. Natomiast ja uważam, że warto ze sobą mieć coś ciepłego jeszcze cały czas, póki jest taki ten luty, marzec. A potem już się tak powietrze nagrzeje, że nawet już w cieniu będzie fajnie. No ale na razie jeszcze nie. Pokażę wam coś. To jest Sky Bar. To jest knajpa otwarta w 2006 roku. Czyli w roku, kiedy... w drugim roku mojego pobytu w Turcji. To jest w samym centrum Alanii, w porcie. I tutaj mają własny browar. Przynajmniej mieli. I tutaj się robiło, mają własne piwo, robione przez siebie piwo. I tam na samej górze, o tam, z widokiem na cały port, można było sobie to piwko wypić. Teraz się prawdopodobnie trochę zmieniło, no ale tak wam pokazuję, bo fajne miejsce z fajnym widokiem, więc jeżeli jesteście turystami, tutaj przyjeżdżacie na jakieś fajne, chcecie fajnie gdzieś wyskoczyć wieczorem, to jest to jedno z takich fajniejszych widokowo miejsc, o tak powiem. Tu jest też jeszcze jakiś koszmarny statek, generalnie one wszystkie mają wszystkie mają styl piracki straszliwy. I nawet jak się okazuje w zimie można sobie pyknąć trej z takim stateczkiem. O, takie coś. A to jest miejsce na końcu alei w porcie. Tutaj w moich pierwszych latach pobytu w Turcji bardzo dużo czasu potrafiłam spędzić. To się wtedy nazywało zupełnie inaczej i wyglądało inaczej, ale generalnie chodziło o to, że tu się piło zawsze herbatę, bo herbata była najtańsza. I tutaj przykładowo chodziłam na pierwsze randki herbaciane z królem pomarańczy. Albo wspólnie z przyjaciółmi. Także mam bardzo nostalgiczne podejście do tego miejsca, ale żeby było śmiesznie, zobaczcie tutaj wyżej to miejsce. O, nazywa się Pupa Club. Nie, Pupa Club? Pupa Pub, ale kiedyś to była Pupa Cafe. Ale Pupa to jest rufa statku, więc to nie to, co myślicie. Teraz idziemy po kukurydzę. Aha, idziemy po kukurydzę do pani. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Bir tane alacağız. Az tuzlu olsun. Aha, teşekkürler. Mama çocuğuma. Au, gorąco, gorąco. A jak już jesteśmy tak blisko
Jak ten mój spacer tak zaszedł, to pokażę Wam jeszcze tulipany. Pokazywałam je już w zeszłym roku, bo tutaj zawsze kwitną na placu przed Urzędem Miasta i zawsze jest taki nieoficjalny festiwal tulipanów, jak one zakwitną. Wtedy, kiedy zakwitną, więc nigdy nie wiadomo kiedy. W Stambule ze względu na różnicę klimatu kwitną zazwyczaj w kwietniu, ale tutaj już końcówka lutego, początek marca, tak jak teraz, zobaczcie. Kurczę, ten tulipan jest naprawdę taki. On jest czerwono-biały, polski. Jedyny tutaj. O ja! Szczerze to widziałam gdzieś wcześniej w necie zdjęcie tego tulipana i sądziłam, że to jest Photoshop. Nie sądziłam, że on jest prawdziwy. No a tu proszę. Jest to tutaj w Alaniu. Niezłe. Oczywiście przypominam tutaj, że tulipany oryginalnie pochodzą z Azji, z rejonów dzisiejszej Turcji, mniej więcej plus minus. I zostały cebulki przewiezione, wykradzione w pewnym sensie do Holandii i tam są znakiem narodowym, natomiast faktycznie pochodzą stąd. Więc tulipany są tureckie. W dużym skrócie. Nie znam się zupełnie na kwiatach, ale te tulipany już są całkiem przekwitnięte. Czy to jest albo inny gatunek, albo po prostu tutaj jest większe nasłonecznienie, nie mam pojęcia. O Jezu, znowu mi się to zdarzyło. Kolejny raz na ulicy podeszli do mnie ludzie i powiedzieli, że mnie znają i oglądają vlogi. Więc słuchajcie, chciałam teraz zaproponować coś. Od teraz, jeżeli ktoś mnie spotka na ulicy i podejdzie i powie, że ogląda moje vlogi i będzie chciał, żebym go nakręciła, nakręciła do vloga, to od razu się zgłoście, dobra? Bo ja bardzo chętnie bym na przykład zapytała Was przed kamerą o parę rzeczy, na przykład jak Wam się podoba, albo który to już raz, albo coś takiego, bo myślę, że to dla oglądających też jest fajne, żeby zobaczyć kogoś, kto jest turystą, kto tutaj dotarł, jest zadowolony lub nie, jakieś tam ma wrażenia, dosłownie 3 zdania, tylko zawsze wstydzę się zaproponować, bo ja nie wiem, czy wiecie, ale jestem dosyć nieśmiałą osobą, mimo że nie wyglądam, więc od teraz mamy taką zasadę, dobra? To jest drugi, trzeci i czwarty. Może jeszcze otworzy? Ale piękny. To jest teren Muzeum Archeologicznego w Alanii. Zresztą muzeum warto zobaczyć, ale moim zdaniem chyba ze względu na pawie przede wszystkim, szczególnie jeżeli macie dzieci. Bo te pawie tutaj normalnie chodzą sobie po ogrodzie. O! Chodzą sobie normalnie po ogrodzie i czasami otwierają te ogonki, a czasami śpiewają i w ogóle super. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę o wybaczenie, że jest taki bez większej ilości treści, ale stwierdziłam, że po dłuższej przerwie w nagrywaniu tego typu rzeczy każda treść będzie atrakcją. Dla mnie samej nawet też, bo po prostu muszę się przyzwyczaić od nowa do kręcenia. Trochę jakby ruszyć z miejsca. No a nie jest lekko, bo prawie codziennie kończymy, niezależnie od planów, kończymy na placu zabaw. W kolejce czeka już bardzo dużo filmów, które mam nadzieję niebawem, jak okoliczności pozwolą, więc dzięki wielkie za oglądanie i görüşürüz, do zobaczenia! Miau!